Dzień dobry, Michał Witkowski, Filipiny. Z budowy oczywiście. Słuchajcie, co wam powiedzieć? No wczoraj była niedziela, robiliśmy sobie piknik na budowie, ale nie nagrywałem. Nasze pozwolenia na budowę się robią, ale mamy problem z prądem, dlatego musimy zainstalować prąd, a to jest bardzo, bardzo kosztowne. Kupiliśmy takie słupy, jak widzicie, które będą musiały być wzdłuż drogi i będziemy musieli stamtąd pociągnąć prąd. Czekamy teraz jeszcze na podpięcie. Jak widzicie, tak to tutaj tak to się tutaj pracuje. Tak. Siłownia się robi od środka, jedna grupa rozbiera, druga przygotowuje ściany, no i w domu też się coś robi. Jak widzicie, spawanie nie jest takie trudne. Wystarczy mieć klapki, dwie ręce i sprzęt. A tutaj Jerlin załatwia przyłącza. Ciężka praca. A, i wesołych świąt. No i dzisiaj oficjalnie jesteśmy podłączeni już do wody miejskiej. Ten kabel jest na razie takie spuszczony sobie byle jak. Tak naprawdę. Musimy go wkopać w ziemię docelowo. I tutaj mamy gdzieś licznik, miernik, ile tej wody. O, wykarczowali troszeczkę dobrze. Tu jakieś opony widzę. Ciśnienie jest bardzo słabe. It's like that working. O. Gdzieś tu coś im kapie. Tu widzę kapie. Może to jeszcze gdzieś tak poleżeć. Ale to jest nasza woda i ona idzie stamtąd aż gdzieś. Prawda? Więc oficjalnie mamy wodę. Właśnie się przygotowujemy do stawiania słupów pod prąd. Będzie mniej więcej wyglądało to tak, tylko że te są akurat oświetleniowe, a my musimy zrobić z prądem. Tam już chłopaki stoją daleko i przygotowują te podsłupy. Nie wiem, jak to będzie. Powinien geodeta to zaprojektować i powiedzieć, gdzie mają być te słupy, ale mam nadzieję, że potem nie będzie głupich zmian, bo to nie mały koszt taki słup zrobić, prawda? To jest betonowe, wkopane w ziemię. To parę dni nam to zajmie, kurde. Znowu obsuwa. Dzisiaj jeszcze do tego 4 osoby się nie pojawiły, bo ich miejsca, domy zostały zniszczone. Ale nie to, że jakiś huragan czy coś, tylko po prostu mieli domy na dziko, kawałki blach i tak dalej, wiecie, szałasy u kogoś na działce. No i wszystko zostało zrównane z ziemią. 4 pracowników nie przyszło do pracy, bo muszą wybudować swój nowy dom. No tak to tutaj to wygląda. Szkoda słów, powiem wam. No ale takie coś musimy zrobić. Mamy słupów łącznie chyba z 7 albo 8 i będzie trzeba wszystkie je zamontować. Koszt bardzo duży, bo podejrzewam, że podłączenie prądu na tym odcinku, nie wiem, tam 300 metrów wyjdzie nas, no lekko licząc, pewnie z 8 000. No ale dobra, no musimy, bo nie będziemy mieli inaczej prądu w ciągu kilku dni. Słuchajcie, brakuje nam pracowników, więc Jerlin się zabiera do roboty. Can you just help here? Yeah, I record you. Don't have Muszę jej trochę pomóc. Mamy najprostszą robotę w życiu. Przygotowujemy łączenia na zbrojenie. Dobra. Chwilę popracowałem i jedziemy. Maybe we get them and we come here because it's much better for the babies in the pool. In the pool? Yeah.
But it's raining. Ay, nako. No dobra, jedziemy po znajomych. Popracowałem troszeczkę, pomogłem im zrobić tam te mocowania do zbrojeń. W tej chwili dzielimy się tak naprawdę robotą. Dostaliśmy 2 pracowników od Aizy, a Irene give us the employee. Yeah, one. Od Irish jednego i działamy wszystko tutaj z tymi. Trochę pada w tej chwili, więc przestali pracować. Działamy, przygotowujemy słupy pod instalację elektryczną. Trochę to zajmie nam. No wszystko naraz, wszystko naraz. Więc widzimy się zaraz, jedziemy po znajomych. Ok, przyjechaliśmy do Lanty. O, idziemy zjeść coś. A tam macie wyspę Cebu, City Hall. Tutaj macie też nowy mall. Cały czas jeszcze w budowie. Tutaj wynajmowaliśmy pokój. Pojedli. Jedziemy na zeznania do prawnika. One more time. Welcome, Jezebel. It's the Polish channel. Polish channel. Tak. What, it's Jessa, nickname T-Bag. Dlaczego? Dlatego, że często robi TikToki, Reelsy w stringach. Tutaj brat Jelin maluje słupki. A to będzie mocowanie czegoś, ale nie wiem do końca czego. Tam robią. Jak widzicie, rozbierają piece by piece po kawałeczku ten. Jeszcze sporo roboty, ale już widać, że powoli nie urwało się, to najważniejsze. I my wróciliśmy właśnie od prawnika. Niby mieliśmy złożyć zeznania, powiem wam, a on tylko posłuchał naszej historii, zrobił sobie notatki i tak jesteśmy troszeczkę zdziwieni, dlaczego nie zrobił affidavit of witness i nie wysłał do prokuratora, jak zrobili to przeciwko nam. Bo powinien tak zrobić, tak? Spisać nasze zeznania, my powinniśmy podpisać, wiecie, notarialnie, podstemplować i iść dalej. Zobaczmy, jak tam idą im te podstawy pod słupy, prawda? To taki dodatkowy koszt. Musieliśmy przerwać trochę budowę domu w tym momencie. O, widzicie, już jest sporo zrobionych tych podstaw pod słupy. Mamy raz, dwa, 3, 4, 5 chyba, tak? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze jeden został. Ok. Ostatni. A ta budowa. Zobaczmy, czy w domu coś się ruszyło. Chyba nic, bo siłownia musi być skończona jak najszybciej. Tu ja cały czas szpachluję. Tutaj łazieneczka stoi, nic się nie zmienia. O, tu nic. Tutaj przerwa na razie, potem będą robić łazienkę. Tu też nic ciekawego. No i tutaj troszeczkę zrobione kuchni, tak? Ale też jakoś niespecjalnie. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Dzisiaj słaby dzień, mało pracowników, a dużo roboty nas jeszcze czeka. Robimy takie tutaj stopnie dla osób, które by się wspinały i montowały kable, prawda? Tak jak tutaj widzicie sobie, są takie 3 stopnie zrobione. 3 tu, 3 tu, 3 tu. Tutaj. Profesjonalna robota, powiem wam. Nie ma co. Paliwo staniało, popatrzcie się. Diesel 53,65 peso za litr. Benzyna 56,85 i regula 95, jedynka 55,85. Staniało, ale w Walencji dalej jest po 60. Słuchajcie, zainstalowali pierwsze światła w Dumaguete w ogóle. Świat się zmienia.
Jesteśmy w Dumaguete i widzę pierwszy raz te światła. Ostatnio jak tutaj byłem, świateł nie było. Jakie ładne, nowe, piękne. I can turn here? Okay, dobrze. It's red. Oh, you can turn right, you know? Słuchajcie, jako że wyjechałem do Polski i wróciłem bez Gerlin, dostałem wizę tylko na 30 dni. W momencie, kiedy przekraczam granicę z Gerlin, dostaję Balikbayan wizę na 12 miesięcy. I dzisiaj jedziemy do biura imigracyjnego w Dumaguete przedłużyć wizę. Będę robił to pierwszy raz. Będzie mnie to kosztowało, nie wiem, chyba z 2000 peso. Moja wiza się kończy za tydzień, a wylatujemy za 2 tygodnie. Więc jedziemy, zobaczmy, czy to jest trudny proces, czy nie. Biuro imigracyjne w Dumaguete jest w centrum miasta. Zaraz Wam pokażę, jak dojedziemy. Zostało nam 2 km. To jest takie charakterystyczne miejsce Lee Plaza, Super Plaza. I obok tego tutaj następna przecznica w prawo jest biuro imigracyjne. To jest same centrum, tak naprawdę ogólnie nie lubię tego miejsca, bo jest zawsze korek, zawsze dużo ludzi. I oczywiście tricykli, które robią korek. Ogólnie te biuro imigracyjne to jest bardzo ukryte, bym powiem. Taki malutki, niepozorny znaczek. Bureau of Immigration Dumaguete City. Tam. Słuchajcie, Gerlin mi wypełnia tutaj formularz. Ale zapomnieli tutaj zainstalować stołów do wypełnienia. Dali tylko takie podkładki drewniane. O, słuchajcie, zaraz Wam powiem w samochodzie, bo już wyszliśmy, mam paszport odebrać za jakieś 4 czy 5 godzin. A cała impreza mnie kosztowała, pierwsze przedłużenie, 3000 peso. Wyobraźcie sobie? Chyba taniej kupić tak naprawdę. Guys at the back. It's okay, but I don't. Oczywiście, I don't want to go out now. Taniej chyba wychodzi kupić sobie jakiś bilet z żoną, wyjechać i wrócić. You know how much I pay? 3200. Oh my! Even if you're married with me, Yes. I told you to bring your. Ogólnie mało miejsca, wszyscy bardzo mili. Stolików brak, jest to takie troszeczkę schowane, bo widzicie znak i trzeba iść jakieś 40-50 metrów w głąb, żeby znaleźć. Po lewej stronie jest biuro. Wszystko się załatwia bardzo szybko, wypełniasz jedną karteczkę tak naprawdę, podstawowe informacje, dajesz pani, płacisz i masz do odbioru na następny dzień albo tego samego dnia. No dzisiaj mamy 11 godzinę, na 15 mam przyjechać odebrać paszport. Więc... I think because you don't wear your ring, that's why you're. Maybe because I don't wear... Nie założyłem obrączki. Tak. No, she say, she know my wife. Pani w biurze imigracyjnym powiedziała, że znamy twoją żonę, blogerkę. Ja mówię, tak, no jest ze mną, ale nie pozwolili jej wejść. Okej, muszę kupić długie spodnie, bo widzicie, w krótkich nie mam długich, a muszę kupić długie, żeby wejść do sądu za parę dni. Więc jedziemy kupić. We go to buy long pants? Yeah, but I'm thinking if you want to go to buy long pants, I thought you were going to put the kids in the playground. So we can buy now. Maybe next time. Okay, we go to Robinson. Ogólnie wypełnienie tego kwitka, świstka i cała procedura jest bardzo łatwa i tak naprawdę od ręki się to załatwia. No poza tym, że to trochę trwa, że musicie zostawić paszport, ale to jest naprawdę... Nawet nie dostałem żadnego pokwitowania, że zabrali mój paszport. You know, don't give me anything, get my passport. Nawet nie dali mi tego rachunku, ale to może taki filipiński styl. Mam od 15 przyjechać po paszport. Ogólnie nie lubię zostawiać swojego paszportu. 3 p.m. I need to go back here. Like extension for how many months? Chyba na 1 miesiąc, for 1 month. Only? Yeah. Really? Normally you need an extension for 2 months maximum, but she asking for how much. I say I need only 10 days. I te 3 dni chyba normalnie za
jak nie przedłużycie, płaci się 500 peso, czyli zapłaciłbym tam 800 peso więcej na lotnisku. Jakoś tak. Karę wtedy, za każdy dzień 500 peso jest coś takiego. No życie. Next time baby we go to holiday for one day to Thailand. O, One day. Are you sure about that? maybe 2 days. Korki za korkami. Musimy dostać się do tamtego budynku tam daleko. Tam będzie pewnie do Robinsona pójdziemy, tak? Kupić spodnie. Why I need push you? Oh wow. Look, guys. Czuję się teraz, jakbym z córką chodził. O, tego sklepu nie mamy. Dobra. Proszę mi znaleźć spodnie, kochanie. Find for me the pants. To chyba koreański sklep, tak mi się wydaje. Nie jeansowe. Where is the jeans? I don't want jeans. Maybe there. O. O. So. But, zobaczcie, te chyba będą trochę dla mnie za małe. It's for you, I think. No you choose, I will. Nie wiem jakie, no takie, no normalne. See this? No! It's What? okay. Jest takie trekkingowe, bym powiedział. A te? Nie, te bardziej takich w jeans wchodzą, a ja potrzebuję lekkie, przewiewne. No takie, no to takie, no... O, no od marynarki. Maybe like that. Ile takie spodnie? Żeby wam nie słuchać. 2000 peso? O kurde. Maybe grey? Because I have blue t-shirt. Marynarki nie będę kupował sobie, no bez przesady. Słuchajcie, te są fajne, takie z materiału, no sprawdzę te też. Come on. You go where is the fitting room is there. Słuchajcie, mam spodnie, są bardzo fajnego materiału, ale są trochę za krótkie. Problem w tym, że nie ma innych, więc będę chodził jak pół dupy z zakrzaka z spodniami do kostki. Ale biorę je. 2000 peso. Want a t-shirt? If you find the same, I can buy. Would you turn it up? Okay. Thank you. Kani? No ka naman. Uniqlo Philippines. Co to jest? Co to za jakieś wygibasy takie? Wiecie co to jest? Nie wiem, będę musiał zapytać. Tu zrobione. Tak naprawdę. Tu mamy 2 takie mniejsze i 8 takich. Zobaczmy, jak rozbieranie siłowni im idzie. O. It's cold here, yeah? No to tak to wygląda. No. Duża powierzchnia, słuchajcie. Co prawda to mi się nie podoba. Zostało źle zaprojektowane. A tak to jest, jak się buduje bez planu budowy. Poszło szybko. Czas na podłogę, bo za parę dni przyjeżdża sprzęt. To będzie tylko trzeba zakryć. Jeszcze nie wiem jak. Tutaj jest woda i odpływ. Jakoś to zakryjemy tutaj. No i dobra, tu jeszcze troszkę im zostało, ale dzisiaj to skończą. Będzie fajnie wyglądało. Więc, o, tu jeszcze ta. To też trzeba zdjąć. Ta im została. No i mamy sporo drewna. Więc kolejny etap
to będzie restauracja, ale musimy zamówić okna i drzwi przesuwane tutaj do siłowni tak naprawdę. I tak to wygląda. O. Teraz jak zdjęli rusztowania, to powiem Wam, że siłownia jest fajna. 90 metrów ponad. Tutaj z widokiem na basen i apartamenty tam. Więc tutaj będzie wejście. Tu będą głównie maszyny. Tu będą maszyny, prawda, do biegania, schody, rowerek, żebyście mogli sobie patrzeć na basenik. Będą wentylatory, 4 po słupach i 3 klimatyzacje po 2,5 kW. Raz, dwa, trzy i to powinno wystarczyć. Wysokość nie jest jakaś super, bo dojdzie do tego nam 5 cm, więc będzie jakieś 2,80 m. Jak znajdzie się miejsce, nie będzie za dużo maszyn, no to też będzie miejsce na worek i takiego miejsca do stretchingu, tak? Bo przyjdą nam maszyny na pewno jeden rak, będą 2 raki, jeden taki duży, który będzie zajmował sporo miejsca. Tutaj ogólnie będę chciał zrobić ilustra tu może nie, tak żeby było, powiększało to optycznie dużo więcej tą siłownię. Nie jest super duża, nie jest super duża, ale jak na hotelową to będzie jedna z większych tak naprawdę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z tej perspektywy tutaj. Widzicie? 5, 10, 15 metrów długości, 7 szerokości. Wiecie, miejsce na hantle. Jest troszeczkę większa niż u mnie w domu. No. Dzisiaj znowu mamy mniej pracowników, ze względu na to, że jeden pracownik zmarł mu brat, musi jechać. Drugi ma pół dnia pracy tylko, bo skaleczył się w rękę. Pozostałych dwóch nie pracuje dzisiaj, bo muszą zrobić nowy dom swój, bo właściciel ziemi, gdzie mieli swój domek, powiedział, żeby się stamtąd wyprowadzili. I wczoraj i dzisiaj to robią. Więc ogólnie, a jeden jeszcze zapił chyba, bo miał rodzinę. Już 3. dzień ma rodzinę. Więc tak po filipińsku ogólnie. Więc kończymy tutaj siłownię, to jeszcze do naszego wyjazdu, mam nadzieję, że się uda. I wrócimy, no to będzie, wrócimy. Jak skończą tutaj, no to będą robić schody, będą robić restauracje i liczę, że za miesiąc zaczną robić już apartamenty. Taki jest plan. Jeśli skończą tak do 20 kwietnia, może do końca kwietnia, no to będą mieli maj, czerwiec, lipiec na zrobienie apartamentów. I potem jeszcze zostanie nam basen, zostanie nam tutaj będzie recepcja. No, dużo tego. Może być pościsk miesiąc, mam nadzieję, że nie więcej. Słuchajcie, właśnie odebrałem swój paszport z przedłużoną wizą. Troszeczkę dłużej się czeka na odbiór, jak widać tutaj około godziny 15 jest trochę więcej ludzi, ale to też tam 10-15 minut, nie więcej. Też dostałem jakiś certyfikat, że nie widnieje na czarnej liście tutaj departamentu i to tyle. Więc jedziemy do Jerlin, bo zostawiłem ją w supermarkecie, żeby zrobiła zakupy. Dobra, słuchajcie, tutaj jesteśmy już po zakończeniu pracy, znowu na siłowni. Tutaj wyjęli te drewienka, tu już nawet część zamurowali. Tutaj im bardzo to długo idzie, ale dlatego, że musimy robić słupy, montować na prąd, ale jeszcze trochę zostało. Jutro pewnie będą to robić. Mam nadzieję, że przyjdzie więcej pracowników, bo drugi dzień z rzędu mamy tylko 10 pracowników. Wczoraj było 10, dzisiaj jest 11.
z czego część była tylko pół dnia. Taki mały minusik. Idziemy zobaczyć, co zrobili w domu, bo wiem, że tam też coś zrobili. Drewno nam się przyda na później, mamy tego sporo, jak widać. Na 3. piętro chyba tam, tak naprawdę. I idziemy zobaczyć tutaj tutaj pójdziemy zobaczyć, bo tutaj dużo się nie zmienia. Jeden kuja tylko i wyłącznie robi gładzie. Tutaj widać, też zrobił to, żeby nie pękało później, bo zamurowaliśmy ścianę, inaczej by pękało. Więc gładzie już są prawie idealne. W łazience trochę zobaczycie. Trochę płytek zrobili. Raz, 2, 3, 4, 5. Pięknie. Tutaj otworki. Poziom niby jest zachowany. Tu będzie prysznic, taki dla dzieciaków. Stąd. Tu będzie kibelek i tu będzie umywalka. Taka malutka łazieneczka. Tu bez zmian. Tu bez zmian. Tu też widzicie, też jest zrobione tam, gdzie było, żeby nie pękało. Będzie czas teraz na instalację wszystkiego. Z tego miejsca zapraszam oczywiście do naszego Patronite, który będzie do końca sierpnia. I zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny. Jelin tam ma building permit dla nasz dom. Jeszcze zostało nam ostatni building permit na apartamenty. Yes? Finally, building permit, March 10. Jak dom już jest prawie gotowy. To są Filipiny. Ale powiem wam, że to jest drugi raz. It's second time. Remember that for your parents' house we built and building permit after your parents moved to the house? I don't know about that. To samo było właśnie z... It's my first time I built our own house and we just received our blueprint March 10, 2020. What date is this? March 10. March 10, Yesterday. 2025. And the house is already Ready built. to move in. Ready. Water we have, electricity in few next day. Isa house it's still growing, how you can see. And okay, no. Słuchajcie, łapka w górę, komentarz taktyczny i widzimy się w następnym odcinku.